Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Państwem kilkoma rozpoznaniami na temat twórczości i dorobku Stanisława Przybyszewskiego, jednego z najgłośniejszych, niewątpliwie najgłośniejszych nazwisk młodej Polski. Na przełomie XIX i XX wieku dzieła Stanisława Przybyszewskiego należały do niezwykle popularnych elementów składowych życia literackiego i szerzej życia artystycznego Polski i Europy. A może należałoby powiedzieć odwrotnie, Europy i Polski, ponieważ pierwsze sukcesy i pierwsze oznaki docenienia Przybyszewski otrzymał z kręgu berlińskiej bohemy artystycznej, w kręgu w której się obracał i gdzie został obdarzony mianem genialnego Polaka. To określenie zostało mu nadane w uznaniu przez Augusta Strindberga. O wystawienie dramatów Przybyszewskiego na scenie zabiegał Wsiewołod Meyerhold, jeden z najwybitniejszych reżyserów, nowatorów teatru przełomu XIX i XX wieku. I kiedy Stanisław Przybyszewski po okresie studiów w Berlinie powracał w 1898 roku do Polski, powracał w glorii sławy, olbrzymiej popularności i bardzo przez Polaków oczekiwany, jako ten, który wprowadzi literaturę polską na nowe tory, wyznaczy nowe tory myśleniu o sztuce. Przybyszewski był pod koniec XIX i na początku XX wieku swoistym celebrytą. Mówiono o nim, plotkowano o nim, gazety przekazywały informacje o rozmaitych jego posunięciach, niekoniecznie artystycznych, również osobistych. Wypadało Przybyszewskim się interesować i wypadało Przybyszewskiego czytać. Legendy, które krążyły wokół niego, a związane były z jego skandalizującym stylem życia, z wieloma romansami, trójkątami, czworokątami, w które się wikłał, z jego zainteresowaniami bardzo silnie oscylującymi wokół kwestii satanizmu, historii czarownictwa, powodowały, że zastępowano w epoce jego imię wieloma bardzo obrazowymi peryfrazami. Mówiono o nim na przykład archikapłan synagogi szatana, smutny szatan. Niektórzy uważali albo powtarzali takie plotki, że jest wręcz samym szatanem i że sypia w swoim domu w Krakowie pod czarną kołdrą. Na fali popularności osobą Przybyszewskiego, ponieważ on niewątpliwie był bardzo znany, popularny po prostu jako indywidualność, jako wybitna, fascynująca osobowość tamtego czasu, więc na fali tej popularności oczywiście też dużą poczytnością cieszyły się jego dzieła. A był autorem poematów prozą, dramatów, powieści przede wszystkim, w mniejszym zakresie także opowiadań. Te pisał właściwie tylko w okresie I wojny światowej. Wypowiadano się o jego utworach bardzo szeroko i wypowiadano się w rozmaity sposób. To znaczy w tych opiniach mieszały się podziw i fascynacja z zarzutami grafomanii, deprawacji młodych ludzi, i z zarzutami dotyczącymi rzekomego siania przez Przybyszewskiego zgorszenia. Dzieła Przybyszewskiego fascynowały i szokowały, można to powiedzieć bez przesady. Dlaczego tak się działo? Przede wszystkim dlatego, że Stanisław Przybyszewski przełamywał w swoich utworach tabu kulturowe, obyczajowe, tabu literackie, poruszał tematy, które wcześniej nie miały szerokiej reprezentacji w literaturze i robił to w sposób nieznoszący kompromisów. Wszystko w obronie sztuki i w przekonaniu, że działalność artystyczna nie może być ograniczana żadnymi barierami, nie może poddawać się żadnym cenzurom ani autocenzurom, że musi wyrażać prawdę na temat duszy, wnętrza człowieka. Ideowe, światopoglądowe i formalne rozwiązania, które proponował Przybyszewski w swojej twórczości, były niezwykle nowatorskie. Nie wszyscy w epoce chcieli to dostrzec, potrafili to dostrzec.
zwłaszcza ci, którzy byli mocno zakorzenieni w takim tradycyjnym XIX-wiecznym paradygmacie myślenia o literaturze. Ale jednym z krytyków kultury, który dostrzegł to nowatorstwo Przybyszewskiego, docenił rangę jego wpływu na dzieje literatury polskiej, był Stanisław Brzozowski, który powiedział, ta wypowiedź stała się głośna, słynna, wielokrotnie komentowana i krytykowana. Powiedział, że dla literatury polskiej więcej niż Sienkiewicz znaczy Przybyszewski. I w wielu aspektach wypada się z tym stwierdzeniem zgodzić, bo o ile Henryk Sienkiewicz należał do tego kręgu i do sposobu myślenia o literaturze XIX-wiecznego, o tyle Stanisław Przybyszewski otwierał twórczość polską na to, co nowe, na to, co nowatorskie, co eksperymentalne, co modernistyczne właśnie. Recepcja osoby i twórczości Przybyszewskiego w epoce potwierdza, że dla literatury młodej Polski niewątpliwie był jednym z twórców najważniejszych. A ja zaryzykowałabym stwierdzenie, że w pewnym sensie był dla literatury modernizmu twórcą najważniejszym. A to dlatego, że bez Przybyszewskiego nie byłoby polskiego modernizmu. A nawet gdyby był, to miałby zupełnie inne oblicze. Stanisław Przybyszewski jest kwintesencją tego, co nazywamy modernizmem. W jego twórczości znajdziemy całe spektrum, całe bogactwo, cały repertuar tematów, motywów, wątków ważnych dla przełomu XIX i XX wieku. To jest twórca, który obnaża fobie, kompleksy, lęki epoki, jednocześnie włączając w obręb fabuły swoich dzieł motywy niezwykle frapujące, intrygujące. Kilka z nich warto tutaj przypomnieć, bo one i dla współczesnego czytelnika mogą być interesujące. Wydaje się, że one nadal poruszają wyobraźnię, oddziałują na wyobraźnię. Pierwszy z nich to jest oczywiście bardzo odważny erotyzm, odważny oczywiście jak na standardy obyczajowe przełomu XIX i XX wieku, w którym nie brakuje też ujęć z punktu widzenia moralności dwuznacznych, to znaczy takich relacji kazirodczych. Najczęściej właśnie w związku z tą popularnością tematyki erotycznej w twórczości Przybyszewskiego oskarżano go o deprawatora, zarzucano mu, że gorszy młodzież, że sprowadza młodzież na złą drogę. Natomiast we współczesnych badaniach zwraca się bardzo często uwagę na to, że erotyzm Przybyszewskiego był elementem jego szerszego światopoglądu, to znaczy według pisarza uwikłanie w relację erotyczną pozwalało odsłonić fundamentalne kwestie dotyczące egzystencji, ale co więcej, ontologii i kosmologii. Przybyszewski łączył problem erotyzmu z bardzo szerokim zagadnieniem myślenia o świecie i o tym, dokąd zmierza człowiek. Dlatego jednym z bardzo ważnych motywów relacji erotycznych w twórczości Przybyszewskiego jest również popularna w epoce figura androgyna, takiej istoty dwupłciowej, istoty, która łączy w sobie sprzeczne elementy, która pozwala stworzyć dwójjednię kobieco-męską. I ta dwójjednia to jest znak doskonałości, to jest znak zbliżenia się człowieka do absolutu. W jego twórczości znajdziemy bardzo wiele wątków pokazujących, jak wielkim pragnieniem, jak wielkim marzeniem jest próba przekroczenia egzystencjalnych, ontologicznych ograniczeń jednostki i wzniesienia się właśnie ku tej doskonałości, którą kiedyś człowiek posiadał. Dzieła Przybyszewskiego zawierają takie rozpoznania, że człowiek dąży do przywrócenia pewnego utraconego stanu doskonałości i pełni, a symbolem tego utraconego stanu jest między innymi raj, biblijny raj. No i właśnie, drugi bardzo częsty temat twórczości Przybyszewskiego to jest reinterpretacja wątków chrześcijańskich, wątków biblijnych. Przybyszewski był bardzo wnikliwym, skrupulatnym czytelnikiem Pisma Świętego, ale w swojej twórczości dokonywał reinterpretacji tych najbardziej znanych, popularnych dogmatów i motywów religijnych. Dokonywał tej reinterpretacji w sposób nierzadko obrazoburczy, bogoburczy, blasfemiczny. Dlaczego tak było? Przybyszewski należał do pokolenia, które przyswoiło sobie tę znaną tezę Fryderyka Nietzschego o śmierci Boga.
ale próbował ocalić w jakiś sposób sakrum, próbował ocalić transcendencję i metafizykę, tylko szukał jej w innych aspektach niż tradycyjna moralność chrześcijańska, niż tradycyjna dogmatyka chrześcijańska. I jedna z tych dróg poszukiwania wiodła ku satanizmowi. To jest kolejny ciekawy, ważny, istotny temat twórczości Stanisława Przybyszewskiego, ciągle budzący wiele emocji. Szatan w twórczości Przybyszewskiego, którego samego nazywano smutnym szatanem, czy arcykapłanem synagogi szatana, pojawia się zarówno jako metafora zła, cierpienia, jakim przesycona jest egzystencja, jak i figura bardzo konkretna. Tak dzieje się w ostatniej powieści Stanisława Przybyszewskiego, powieści z 1924 roku, opatrzonej, zaczerpniętym z poematu Dantego tytułem Il Regno Doloroso, czyli Królestwo Boleści. To jest powieść, która rozgrywa się w XVII wieku, w okresie polowania na czarownice na baskijskojęzycznych terenach francuskich. Inne bardzo istotne tematy, czy wątki pobudzające ciągle wyobraźnię czytelników i ciągle atrakcyjne dla nich, to są m.in. rozmaite wątki demoniczne, wątki wampiryczne, które się w tej twórczości pojawiają, także obraz kobiety demonicznej, femme fatale, która zadaje sadystyczne cierpienie partnerowi, ale sama jest też obiektem jakichś działań, aktów masochistycznych, co wynika z tego, że świat u Stanisława Przybyszewskiego, ten świat przedstawiony w jego twórczości jest przesiąknięty cierpieniem, bólem, taką przemocą, od której nie można uciec. Bardzo ciekawe wątki w twórczości Stanisława Przybyszewskiego dotyczące rozpoznania specyfiki czasów. Dotyczą też problemów nihilizmu, anarchizmu, które podejmował już w swojej wczesnej powieści pod tytułem Dzieci szatana. Warto pamiętać o jeszcze jednym ważnym, istotnym i właśnie ciągle jakoś frapującym temacie tej twórczości. O błędzie, szaleństwie, patologii. Stanisław Przybyszewski jest tym twórcą, który zaczyna obnażać wnętrze duszy ludzkiej w jej mrocznych aspektach i sięga po takie sfery, które stanowiły dla literatury epok wcześniejszych tabu. To znaczy zło ludzkiej egzystencji, ciemna strona, popędy, impulsy, które zakłócają racjonalne myślenie człowieka. Przybyszewski był bardzo wrażliwym, wyczulonym na zjawiska nowoczesności diagnostą wnętrza ludzkiego, tak wrażliwym, tak precyzyjnym, że w wielu momentach, w wielu rozpoznaniach wyprzedzał wnioski psychoanalizy. W jego twórczości znajdziemy takie obrazy wnętrza ludzkiego, które nie pozostawiają wątpliwości, że koncepcję nieświadomości czy podświadomości bardzo dobrze przeczuwał, mimo że nie posługiwał się jeszcze do końca tą utrwaloną później w pismach Freuda nomenklaturą. Warto zwrócić uwagę na to, że w tej twórczości znajdujemy znowu ciągle aktualne, jakoś pobudzające czytelniczą wyobraźnię motywy sobowtóra. Znajdziemy je między innymi w opowiadaniu, powieści. Badacze nie są zgodni, bo teksty Przybyszewskiego często wymykają się jednoznacznym klasyfikacjom gatunkowym pod tytułem De Profundis, no i w późniejszych powieściach Dzieci nędzy czy Krzyk. Ta figura sobowtóra oddaje lęki, dramaty współczesnego, nowoczesnego już podmiotu, który doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest monolitem, że człowiek nie jest spójnym centrum osobowościowym, że człowiek rozpada się na wiele twarzy, albo co gorsza na wiele masek i że nie można już obronić myślenia o człowieku jako o całości. Że człowiek to jest właściwie konglomerat różnych masek, konglomerat różnych aspektów jaźni, że cechuje człowieka przede wszystkim rozpad, dekonstrukcja,
To było jedno z najważniejszych i najciekawszych rozpoznań, z jakim spotkamy się w prozie Przybyszewskiego. Wymienione przeze mnie tematy charakterystyczne generalnie dla twórczości modernistycznej, nie tylko polskiej, ale przede wszystkim europejskiej, pozwalają dokonać takiego równania. Jeśli chcemy poznać ten wczesny modernizm, jeśli chcemy poznać młodą Polskę, powinniśmy czytać Przybyszewskiego. Ale Przybyszewskiego należy chyba czytać dzisiaj nie tylko dlatego, że on doskonale odzwierciedlił nastroje epoki, tylko właśnie dlatego, że on nas wprowadził w nowoczesność. I to, co z dzisiejszego punktu widzenia dla mnie jako czytelnika, ale też dla mnie jako badacza wydaje się w tej twórczości najbardziej interesujące, to właśnie próba wejścia w ludzką psychikę, próba pokazania, jak człowiecza psychika działa. Przybyszewski w sposób nieznany wcześniej literaturze polskiej, ale też nieznany wcześniej literaturze europejskiej, próbował pokazać, w jaki sposób działa ludzki umysł. To znaczy oddalił się od tradycyjnej psychologii obowiązującej w literaturze XIX-wiecznej, od tradycyjnego psychologizowania, opisu, w jaki sposób działa ludzki umysł, ludzka percepcja, a próbował odtworzyć stany psychiczne w taki sposób, jak one przejawiają się w umyśle. Próbował odtworzyć bodźce, doznania, postrzeżenia, myśli, które przepływają przez ludzki umysł w niekontrolowany sposób, często na zasadzie asocjacji, często wywołane różnymi nagłymi przypomnieniami, lękami i fobiami. To jest wielkie osiągnięcie tego pisarza, który rozumiał, że dla pokazania powikłania ludzkiego wnętrza nie jest już wystarczająca tradycyjna narracja, tradycyjna struktura uporządkowana w sposób przyczynowo-skutkowy, w sposób logiczny. I dla pokazania tego powikłania ludzkiego wnętrza zastosował nową formę. Narracja, konstrukcja jego utworów, myślę tu przede wszystkim o poematach prozą oraz opowieściach, ma charakter często luźny, składa się z wielu scen obrazów, momentów. Bardzo duża rola przypada tam wizjom, takim obrazom halucynacyjnym, które pokazują powikłania ludzkiego wnętrza, pokazują proces myślenia właśnie tak, jak on się toczy, w sposób niespójny, bo przecież ludzki umysł jest ciągle bombardowany wieloma bodźcami, które jakoś wdzierają się do naszej świadomości i zakłócają spójność naszego myślenia. Przybyszewski próbował oddać sposób myślenia poprzez nowatorstwo formy. I to, że takiego sposobu konstrukcji utworów nie odnajdujemy w literaturze wcześniejszej, spowodowało, że badacze próbowali, czy lokowali te utwory Przybyszewskiego nawet w obrębie zupełnie nowej, nieznanej wcześniej odmiany powieściowej, tak zwanej powieści nagiej duszy. I znamienne jest to, że już w latach 90. XIX wieku, kiedy Przybyszewski jest na początku swojej twórczej drogi, wiedeński krytyk Alfred Neumann o dziełach Przybyszewskiego pisze tak, że autor stworzył powieść psychiczną, ów gatunek literacki, który przed nim nie istniał i dla którego nie ma technicznej nazwy. To doskonale pokazuje, na jak nowe tory, nieznane tory w zakresie konstrukcji, struktury dzieła literackiego, nie tylko jego zawartości ideowej, Przybyszewski wprowadził literaturę polską. W związku z tym nawiążę do tego, co powiedziałam wcześniej. Jeśli chcesz poznać młodą Polskę, czytaj Przybyszewskiego. Jeśli chcesz poznać nowoczesne myślenie o człowieku, czytaj Przybyszewskiego. Pytanie rodzi się tylko takie, jak tego Przybyszewskiego czytać dzisiaj, kiedy młoda Polska wydaje nam się epoką coraz bardziej odległą, także ze względu na barierę językową. Jest odpowiedź. Przychodzą nam w sukurs bardzo ciekawe odczytania twórczości Przybyszewskiego. Badacze
proponują nam bardzo wiele możliwości interpretacji tych tekstów, pokazują Przybyszewskiego fantastycznego, pokazują Przybyszewskiego nowoczesnego, osadzają go w rozmaitych kontekstach, a przede wszystkim przybliżają jego twórczość poprzez edycję. Przybyszewski od czasu swojej śmierci w 1927 roku nie doczekał się żadnej edycji krytycznej. Przez właściwie niemal 100 lat od jego śmierci jego dzieła funkcjonowały tylko w tych pierwszych wydaniach przedwojennych, zdekompletowanych i trudno dostępnych. Ale od kilku lat trwają prace nad 11-tomową edycją dzieł literackich Stanisława Przybyszewskiego. W tej edycji ukazało się już tomów 7. I to jest jakaś okazja, żeby z twórczością Przybyszewskiego na nowo się zapoznać, z dobrym komentarzem, z dobrymi wstępami, z wnikliwymi przypisami, które pozwalają nam przejść przez meandry trudnej często twórczości młodopolskiej, ale też trudnego, należącego już do przeszłości młodopolskiego języka. Jeśli zatem ktoś chce poznać twórczość tego pisarza, to ma ku temu znakomitą okazję dzięki edycji przygotowywanej przez badaczy z całej Polski. Dziękuję bardzo za uwagę.